Witam serdecznie. Dzisiaj po południu szybki komentarz po danych z rynku pracy z USA. To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Partnerem tego odcinka jest dom maklerski XTB, który oferuje teraz m.in. akcje ułamkowe. Akcje ułamkowe umożliwiają inwestowanie w niewielką część akcji wybranej spółki, dzięki czemu nie tylko zwiększają swobodę w doborze walorów do portfela, ale również ułatwiają kontrolę nad inwestycjami. Więcej szczegółów w linku w opisie i w komentarzu. Bardzo gorąco to polecam. Andrzej Stefaniak. Szybki komentarz podanych z rynku pracy z USA, ponieważ o godzinie 14:15 poznaliśmy wstępny raport dotyczący rynku pracy w Stanach Zjednoczonych, wskaźnik ADP z rynku prywatnego i okazał się on być wybitnie dobry. Zobaczcie, drodzy Państwo, jak bardzo skrajnie pokonał on te najbardziej optymistyczne prognozy, więc rynek pracy cały czas jest silny i to jest oczywiście czynnik, który zwiększa prawdopodobieństwo, że te jutrzejsze dane, które poznamy, czyli tak zwany non-farm payrolls i dane zbiorcze z rynku pracy za cały maj, będą także lepsze niż zakładają prognozy i mogą być one znowu lepsze niż konsensus rynkowy, mediany, nawet mogą być lepsze niż skrajnie optymistyczne prognozy. Dlatego też te dane mogą mieć dzisiaj duży wpływ i rynek może się pozycjonować już dzisiaj pod to, co się wydarzy jutro, ale o tym będzie za chwilę. Poznaliśmy także joblessy, czyli taki cotygodniowy raport z rynku pracy. Był on bardzo zbliżony do tego, jakie były prognozy i nie widać tutaj złych sygnałów, ponieważ ten poziom, na który ja zwracam szczególną uwagę, czyli 250 000, nie został nawet trafiony, a to oznacza, że te cotygodniowe raporty z rynku pracy nie sygnalizują jakichś negatywnych zjawisk w amerykańskiej gospodarce. To oznacza moim zdaniem, że znowu będą się nasilały presje i wszystkie głosy, które będą zachęcały do dalszych podwyżek stóp procentowych. Zobaczymy, jak zareagują rentowności amerykańskich obligacji. Na razie te rentowności pozostają nad poziomem 3,60, ale poniżej poziomu 3,70, więc rentowności na razie jakoś nie reagują, chociaż pierwsza reakcja była wzrostowa. Mamy później do czynienia ze zmianami na rynku przyszłej stopy procentowej, ponieważ rynek ewidentnie tutaj na tej implikowanej stopie procentowej pokazuje zmiany. Nie ma już ani jednej podwyżki stóp procentowych. Wyparowała ta podwyżka stóp procentowych, która miała miejsce, która była sygnalizowana na lipiec, i wyparowała także obniżka stóp procentowych, dlatego też rynek może się także w tym wypadku jakoś dopasować. Natomiast te dane, które moim zdaniem zwiększają prawdopodobieństwo, że będzie następna podwyżka stóp procentowych, sprzyjają oczywiście amerykańskiemu dolarowi i ten amerykański dolar ma potencjał ku temu, żeby się dzisiaj znowu umocnić. Czy tak będzie? Zobaczymy. Równolegle poznaliśmy także dane dotyczące inflacji dla całej strefy euro. Była ona niższa niż zakładał konsensus rynkowy. Widać tutaj to bardzo ładnie na wykresie, jak inflacja generalnie spada. Jaki komponent jest teraz tym, który sprawia, że inflacja mocno spada? To jest energia. Widzimy, że bardzo podobne zjawiska, które ściągają teraz inflację w Polsce w dół, ściągają także inflację w strefie euro w dół. Natomiast bardzo interesujący i niezwykle ważna informacja płynie nam z globalnego wskaźnika pokazującego inflację, że inflacja się zmniejsza, że procesy dezinflacyjne się w skali globalnej nasilają i że jest coraz więcej państw, gdzie dynamika wzrostu inflacji jest coraz mniejsza, a to jest bardzo dobra wiadomość. Procesy dezinflacyjne postępują, się nasilają i ma to bardzo duże znaczenie i konsekwencje oczywiście także rynkowe będą niezwykle istotne, ponieważ zwiększa się w takiej sytuacji skłonność do tego, żeby ożywienie gospodarcze na całym świecie wystąpiło i zobaczymy, jak na to dzisiaj rynki akcyjne zareagują, ponieważ moim zdaniem one są teraz kluczowe. Czy rynek się przestraszy podwyżek stóp procentowych, umocnienia amerykańskiego dolara, czy on cały czas będzie się jednak koncentrował na wynikach wszystkich spółek ze sztuczną inteligencją i tego pchania wszystkiego, co jest związane z tą sztuczną inteligencją w górę. Dlatego też i poziom 4200 punktów jest punktem odniesienia i ostatnie minima, ich złamanie będzie oznaczało nawrót do tendencji spadkowych i obawy o jakiś negatywny scenariusz. Natomiast każdy powrót indeksu Standard & Poor's, który jest moim zdaniem najważniejszy na Wall Street, nad poziom 4200 punktów będzie zachęcał do tego, żeby wieścić kontynuację tendencji wzrostowej i zobaczymy, jak zareaguje także DAX
ze względu na coraz większą rozbieżność w zachowaniu spółek ze Stanów Zjednoczonych z tymi w Europie, a ma to według Bloomberga związek ze słabością giełdy w Chinach i chińskiej gospodarki. Na tym następnym wykresie ma to być bardzo dobrze widoczne, że ta słabość jest obserwowana i wpływ chińskiej słabości na europejską gospodarkę i na ten największy indeks, czyli indeks DAX. Natomiast także statystyka pokazuje, że maj dla indeksu Eurostoxx był najgorszy od 2010 roku i ta skala jest tutaj na tym wykresie także bardzo czytelna. Czy te dane pozwolą nam zmienić nastawienie dla perspektyw co do stóp procentowych? Drodzy Państwo, zachęcam, żebyście się podzielili swoimi opiniami, zdaniami. Tam na dole w dziale w komentarzu proszę je zamieścić oraz także tam na dole w dziale komentarzy jest podlinkowany oraz w opisie specjalny raport dotyczący tego, co się dzieje na surowcach w sytuacji kryzysu zadłużenia. Ten temat cały czas jest grany. Zobaczymy, czy kryzys zadłużenia nie doprowadzi teraz do sprzedawania faktów. Co to oznacza, jak to wykorzystać, czy obligacje są na wysokich poziomach i jakie są perspektywy co do rynku surowcowego. Warto się z tym materiałem zaznajomić. Przypominam, jest podlinkowany tam na dole w opisie i w komentarzu. Ale dla naszego krajowego podwórka także było wiele ciekawych publikacji. Najważniejsze dla nas to są oczywiście wskaźniki PMI. Ten wskaźnik za maj dla sektora przemysłowego był wyższy niż zakładały prognozy. Był dobry, tak jak skrajnie optymistyczne prognozy, czyli nie ma negatywnych zjawisk w polskim przemyśle, a w takiej skali powiększania, jak wcześniej rynek zakładał. Cały czas jesteśmy jednak poniżej poziomu 50 punktów, dlatego o ożywieniu jeszcze trudno mówić, natomiast pewnego rodzaju optymizm z tych danych wieje. Na rynku złotego praktycznie niewiele się dzieje. Widzimy, że na tej fali spadkowej euro-dolara, który sięga poziomów poniżej 1,07, euro-złoty nie jest w stanie nawet przekroczyć ostatnich maksimów. To jest dowód naprawdę coraz większej relatywnej siły krajowej waluty. Poziom 4,55 cały czas jest w grze, ma bardzo duże znaczenie. Gdyby się okazało, że euro-złoty wybija nad poziom 4,50, to znaczenie tego zachowania byłoby duże i zmieniłoby krótkoterminową perspektywę na euro-złotym. Natomiast polskie obligacje są oazą spokoju, a warszawska giełda papierów wartościowych próbuje na indeksie WIG20 odbić się od ostatnich tych wczorajszych poziomów minimalnych, wrócić na poziom 1900 punktów, żeby sytuacja znowu dawała nadzieję na powrót do tendencji wzrostowej. Zobaczymy, czy to się powiedzie, ponieważ także w tle były dane o wskaźnikach PMI. Należy pamiętać o tym, że to także ma przełożenie na dane polskie. Będziemy te dane w wskaźnikach PMI porównywać z danymi ze Stanów Zjednoczonych, które poznamy o godzinie 16, wskaźnik ISM, i może być to następny pretekst do tego, żeby jakaś zmienność się pojawiła na rynkach finansowych. Warto być tego świadomym. Złoto próbuje wzrostów, miedź próbuje wzrostów, natomiast cena ropy naftowej cały czas jest w tendencji spadkowej, natomiast pewnego rodzaju optymizm i nadzieja jest widoczna na rynku surowcowym. Widać to zwłaszcza po zachowaniu ceny miedzi, jednak czy to się faktycznie przełoży na zachowanie indeksów giełdowych, zobaczymy. Jestem też ciekawy odpowiedzi na pytanie, czy będziemy sprzedawać dzisiaj fakty, ponieważ okazuje się, że przechodzą gładko przez kongres uchwały i całe prawodawstwo dotyczące kryzysu zadłużenia, limitów długu. Dzisiaj ciekawa sesja, chociaż także jest dużo argumentów za tym, że będziemy świadkami stabilizacji, wyczekiwania na to, co się wydarzy jutro po godzinie 14:30, czyli jakie będą te główne zbiorcze dane z rynku pracy za maj. Przypomnę, poznamy je jutro o godzinie 14:30. A na Bitcoinie, gdzie mamy powrót dokładnie w okolice średniej 200-sesyjnej, mamy stabilizację, czyli na razie negatywnych nowych sygnałów nie ma. Do czasu utrzymania się nad tą średnią myślę, że scenariusze prowzrostowe w średnim i w długim terminie są faworyzowane, natomiast każdy spadek poniżej tego poziomu i poziomu 25 000 dolarów zmieni perspektywę znowu na prospadkową. I na koniec mam ciekawy raport poświęcony sztucznej inteligencji i jej wpływowi na gospodarkę, na rynki, a zwłaszcza na sektor finansowy, i warto się z tym materiałem zaznajomić, plus informacja o tym, jak bardzo teraz bank JP Morgan zaczyna zatrudniać specjalistów
w dziale sztucznej inteligencji. Prawie 4000 nowych miejsc pracy powstało związanych z obsługą sztucznej inteligencji między lutym a kwietniem i ten raport jest bardzo interesujący. I na koniec, drodzy Państwo, już naprawdę na koniec, chciałbym jeszcze raz serdecznie podziękować. Mam pierwsze 5 milionów, pierwsze 5 milionów wyświetleń zrobiliście Państwo na moim kanale, a nie mamy nawet 2 lat historii naszego kanału. Dopiero 8 czerwca będzie dwulecie, będzie druga rocznica. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować, że ta moja praca tak Państwu służy, że chcecie odwiedzać często mój kanał, że dzielicie się swoimi opiniami, że jest żywa dyskusja czasami w komentarzach, że uczestniczycie i ten kanał pomaga Wam lepiej zrozumieć to, co się dzieje na rynkach finansowych. Bardzo się serdecznie z tego cieszę. Dziękuję Państwu za wszelką obecność, wszelką aktywność. Chylę czoła i jest to dla mnie motywacja, żeby jeszcze ciężej pracować na pierwsze 10 milionów wyświetleń, które mam nadzieję pojawi się szybciej niż za kolejne 2 lata. Drodzy Państwo, i w tym miejscu jeszcze raz zachęcam do specjalnego raportu podlinkowanego tam na dole w opisie i w komentarzu odnośnie surowców w czasie kryzysu zadłużenia, co to nam niesie, co się może wydarzyć na rynkach, zwłaszcza na obligacjach oraz na surowcach. Warto się z tymi materiałami naprawdę zaznajamiać, podlinkowane one są tam na dole w opisie i w komentarzu. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału, zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały nie są dla Was jakąś wartość i widzimy się i słyszymy jutro o poranku. Wszystkiego dobrego i dzisiaj życzę dużej, dodatniej stopy zwrotu. Pozdrawiam. Jeśli uważasz, że moja praca ma sens i jakoś Ci pomogła, to pod filmem kliknij w podziękuj, a potem kup i wyślij mi premię. Bardzo dziękuję za docenienie. Andrzej Stefaniak.